Cześć, dzień dobry. Witajcie w drugiej części testu i opisu odmian, które uprawiam w 2025 roku. W tym sezonie uprawiam 44 odmiany. W pierwszym filmie przedstawiłam Wam 22 odmiany, a w tym filmie test pozostałych 22 odmian. Film z pierwszą częścią testu podlinkuję Wam na końcu filmu. To zaczynamy. Jako pierwszy w drugiej części Pineapple Pig i to jest pomidor z USA, Brada Gatesa. Pomidor żółty w takie paski. Jest dość późny, u mnie bardzo odporny i to jest ewidentnie na plus. Wybieram takie odmiany świadomie, żeby jak najdłużej te pomidory mieć. I w przypadku pomidorów, które są o późnym okresie wegetacji, odporność jest bardzo ważna, ponieważ on przez ten cały czas, przez ten cały sezon musi przejść przez te wszystkie humory pogody, trudne warunki atmosferyczne, czy też choroby, które panowały w tym roku na przykład. Co jeszcze o Pineapple Pig? Roślina bardzo zdrowa, do tej pory ma pełno liści, drobne oznaki niedoborów, głównie cynku. Pomidor jest bardzo plenny, ma duże pomidory w okolicy pół kilo. Smak słodki, bardzo wyważony. Jak na żółte pomidory nie jest mdły i to jest na plus. A takie ma wnętrze. I to jest bardzo dobry pomidor i u mnie w tym roku wahałam się pomiędzy 6 a 7. Moor's Heart. To jest pomidor pochodzenia rosyjskiego, o przepięknym kolorze, takiego głębokiego, wręcz jaskrawego burgundu. Naprawdę ten pomidor jest przepiękny. To jest też odmiana jedna z późniejszych u mnie. Ten pomidor to klasyczna odmiana czarnego pomidora, czyli jest bardzo intensywny, jest dymny, ciężki, dość balsamiczny, ma mocny posmak wędzenia, więc to jest taki, jeżeli ktoś lubi czarne pomidory, tak jak ja, no to będzie Wam smakował. A tu środek tego pomidora. Dodatkowo jest bardzo plenny, ma bardzo cienką skórkę. Ja nie jestem zwolennikiem ściągania skóry z pomidorów, ale tutaj ona schodzi sama. U mnie smak na 7. Orange Elephant. No co mogę Wam powiedzieć? To jest powtórka z ubiegłego roku. Jeden z moich ulubionych pomidorów, więc tutaj zaspoileruję, że ten pomidor ma u mnie zawsze dyszkę. Jeżeli chodzi o smak, no to jest wspaniały pomidor. To jest tak owocowy, głęboki smak. Nazywa się Orange Elephant, ale z tym orange'em to bym tak nie przesadzała, ponieważ on jest taki ciepły żółty, z takimi maziajami czerwonymi, z malinowym środkiem, z taką plamką zawsze po środku. No jest wspaniały, jest plenny, owoce ma duże, pod koniec sezonu troszeczkę drobnieją, skórka cieniutka, więc no, to jest pomidor, który prawdopodobnie zostanie ze mną już na lata. No i 10 punktów. Mrs. Schlaubaus Famous Strawberry. To jest pomidor pochodzenia USA, różowy w kształcie serca, dosyć plenny, o takim przyzwoitym, dobrym, klasycznym smaku różowego pomidora. Odporność ma przyzwoitą, pomidory dość duże, skórka cieniutka, także jak ktoś lubi takie klasyczne różowe, malinowe pomidory, to bardzo polecam. Popatrzcie, a taki ma środek. U mnie smak na 6.
Amazing Amnesia. To jest pomidor pochodzenia chorwackiego. Z tego co zrozumiałam, to jest pomidor ustabilizowany przez właścicieli sklepu, w którym kupuję nasiona w Chorwacji. To jest pomidor zielony o przepysznym, owocowym smaku. Ten smak nie jest zbyt intensywny, więc jeżeli ktoś lubi zielone pomidory, takie typu Contras Flanders, które są bardzo intensywne, no to ten pomidor będzie łagodniejszy w smaku. Niemniej jest to pomidor o bardzo głębokim, złożonym smaku, słodki, z takim lekkim, owocowym kwaskiem. Zobaczcie, jest zielony z takim czerwonym, malinowym wnętrzem. Naprawdę pyszny pomidor. Pomidory są duże, bardzo soczyste, no przepyszne i na pewno ten pomidor ze mną zostaje. Ja lubię bardziej intensywne pomidory w smaku, dlatego ten pomidor dostał u mnie 8, a nie dyszkę. Niemniej to jest wspaniały pomidor. Naprawdę polecam z całego serca. Sgt. Pepper's Bronze Pear. Dosyć plenny pomidor, który bardzo fajnie się przechowuje. Może wisieć na krzaku dosyć długo, nie skapcieje. Takie małe gruszeczki w kolorze brązowym z antocyjanowymi ramionami. Nie mam pewności, skąd pochodzi ten pomidor. Według różnych źródeł pochodzi albo z USA, albo z Rosji. Z takich pomidorów jadłam lepsze, niemniej to jest bardzo dobry pomidor, szczególnie jak mocno dojrzeje, jest wtedy taki karminowy wręcz w środku. Smak jest bardzo dobry. U mnie na 7. Krzak jest plenny. Alenka. To jest pomidor, który uprawiam w donicy i to jest dwarf, czyli pomidor samokończący, sztywnołodygowy. Miał pełno niedoborów, które trudno było ustabilizować. Miał być wczesny, nie był. Dosyć twardy, fajnie się przechowuje i to jest na pewno na plus tego pomidora. Ma dosyć cienką skórkę, owoce małe, okrągłe. A tu środek tego pomidora. U mnie 4/10. Amana Orange. Przyznam, że mam wielki problem z tym pomidorem, ponieważ zaskoczył mnie swoim smakiem, pysznym smakiem. To jest naprawdę wspaniały pomidor, jeżeli chodzi o smak. Niestety u mnie nie był zbyt plenny. Wiem, że jest to pomidor dość popularny, więc jeżeli ktoś z Was go miał, to dajcie znać, czy tylko u mnie ten pomidor tak słabo plonował, czy po prostu ten typ tak ma. Za smak 9. To naprawdę świetny pomidor. Chocolate Factory. Pomidor pochodzenia rosyjskiego. Pomidor czarny, czarno-purpurowy można powiedzieć. Jest naprawdę przepyszny. Pomidory dosyć duże. U mnie miały wszystkie w okolicach 300-350 gramów. Wszystkie owoce mają taką charakterystyczną bliznę idącą od piętki. To jest pomidor pełny smaku. Klasyczny, ciemny pomidor. Bardzo słodki. Dymny, taki lekko balsamiczny wręcz, no świetny smak, naprawdę. U mnie to jest 9 punktów, do tego ten pomidor jest dość plenny i dobrze sobie radził w tym sezonie, jeżeli chodzi o odporność. Mademoiselle Fury. To jest odmiana z Francji.
Miałam bardzo duże problemy z tym pomidorem, jeżeli chodzi o sadzonki. W zasadzie udało mi się uratować jedną sadzonkę, którą spisałam trochę na stratę i posadziłam tego pomidora w donicy. To jest pomidor malinowy o takim klasycznym malinowym smaku z antocyjanowymi ramionami. A tu środek tego pomidora. Smak jest dobry, raczej nie będę go powtarzać ze względu, że miałam z nim problemy i też nie był zbyt plenny. U mnie takie 4,5, jeżeli chodzi o smak. Negrillo de Almaguera to jest pomidor z regionu La Mancha w Hiszpanii. To jest ten powód, dla którego musieliście na drugą część tyle czekać. Najpóźniejszy mój pomidor w tym sezonie. To jest pomidor późny w Hiszpanii, więc w ciepłym klimacie. W naszym wiedziałam, że będzie późniejszy. Wybierając pomidory na sezon, staram się wybierać tak, żeby między wszystkimi pomidorami, które owocują w środku sezonu, były też pomidory wczesne i bardzo późne. Dzięki temu mam pomidory przez cały sezon. Jeżeli chodzi o ten pomidor, to jest pomidor czarny, purpurowy, lekko żebrowany. Smak jest bardzo przyzwoity. 6,5. I jeżeli chodzi o odporność, to jest najodporniejszy pomidor, jaki mam w tym sezonie. On nawet na dolnych liściach nie ma żadnych śladów niedoborów czy jakichś chorób. Naprawdę przez cały ten sezon okropny, deszczowy poradził sobie bez większych problemów i dopiero około tydzień temu, a nagrywam to 22 września, wydał pierwsze owoce, więc na pewno jeszcze będę zbierać z niego owoce w październiku. Smak jest taki bardzo dobry. Dałam mu 6,5. Ciemny pomidor, ale dosyć łagodny jak na ciemne pomidory. Brutus Manium to odmiana z Kanady. W opisie czytałam, że owoce są bardzo duże, nawet do 2 kg. U mnie ten pomidor miał w okolicach 400 do trochę ponad pół kilo. Owoce czerwone, jeżeli chodzi o smak, to jest naprawdę dobry pomidor. Tym bardziej, że owoce są dosyć duże. Jeżeli chodzi o smak, to oceniam ten pomidor na 6,5. To jest naprawdę dobry pomidor. German Orange Strawberry. To jest pomidor z Niemiec w kształcie serca, który u mnie bardzo chorował. Więc zarówno plenność, jak i odporność, no tutaj jedyne co mogę dać to 1 punkt. Ale smak jest genialny. No to jest naprawdę dobry pomidor. Mimo bardzo dobrego, porządnego smaku nie będę go powtarzać. No i kolejna powtórka z ubiegłego roku. To jest pomidor Wonderful Miracle, pomidor z Bułgarii. W tej chwili uważam, że jest to najlepszy czarny pomidor, jaki jadłam w życiu. Może był troszeczkę mniej plenny, ale i tak zerwałam z tego krzaka ponad 4 kg owoców, więc całkiem przyzwoicie jak na ten trudny sezon. To jest pomidor klasyczny, czarny, czyli lekko wędzony, dymny, lekko balsamiczny, o pełnym, naprawdę głębokim, mocnym aromacie. Jest przepyszny, ma cienką skórkę. To jest pomidor, który chyba zostanie ze mną na długo. Purpura Ritz, odmiana z Austrii. Owoce w okolicy 250-350 gramów. To pomidor pomarańczowy, który tak fajnie przechodzi od czerwieni do czarnych ramion antocyjanowych. Taki pomarańcz, ciepły, żółty w środku z lekkim różowym rumieńcem. I to jest kolejne odkrycie tego sezonu. Pomidor, który na pewno będę powtarzać, bo jest genialny w smaku. Jest słodki, aromatyczny, ale bardzo, bardzo taki intensywny. Bardzo intensywny, złożony smak.
Przepięknie pachnie. Płynność ma przyzwoitą i to jest naprawdę no, ekstra pomidor i na pewno ze mną zostanie. Smak 10 na 10. Vater Rhein. To jest kolejna odmiana z Niemiec, pomidor czerwony. Mam z tym pomidorem straszny problem, ponieważ to jest jeden z najlepszych czerwonych pomidorów w smaku, jaki jadłam. I do tej pory wydał 3 owoce. Jeżeli chodzi o smak, to zdecydowanie tutaj 10 punktów. Naprawdę to jest fenomenalny, przepyszny pomidor. Może dajcie znać w komentarzu, co byście zrobili. Czy powtarzalibyście pomidor, który jest fenomenalny w smaku, ale niezbyt plenny. Nie wiem, czy coś poszło nie tak. Dajcie znać, co byście zrobili na moim miejscu. Solar Eclipse. Pomidory żółte w środku, a w zasadzie można powiedzieć, że biało-żółte w środku. To jest krzyżówka pomiędzy białym pomidorem Sartoros a Dirty Curly. To jest kolejna odmiana połączenia koloru żółtego z takim antocyjanowymi ramionami. Z tym, że owoce, które rosły bardziej w słońcu, potrafią być czarne w żółte paski, a nie odwrotnie. Jeżeli chodzi o smak, powiedziałabym, że jest to pomidor dla koneserów. To jest bardzo fajny, słodki smak, ale smakuje wręcz takim smażonym pomidorem, więc ten antocyjan jest tutaj bardzo odczuwalny w smaku. Linia jest Hard. To jest odmiana z USA, nazwana na cześć szwedzkiego botanika Karla Linneusa. Owoce w kształcie wyciągniętych serduszek, odmiana czarna, o klasycznym, bardzo dobrym smaku czarnego pomidora. U mnie nie był zbyt plenny, ale jest bardzo dobry w smaku. A tu środek tego pomidora. Smak 7 na 10. Wolford Wonder to jest kolejny pomidor z USA. Taki pomidor w kształcie serca, klasyczna malinówka z cienką skórką o bardzo dobrym malinowym smaku. I tutaj no, smak jest naprawdę bardzo dobry, więc 9 na 10 jeżeli chodzi o smak. Plenność taka średnia, odporność też w miarę dobrze radził sobie w tym sezonie. A takie ma wnętrze. Naprawdę świetny pomidor malinowy. Kolejna odmiana to Yellow Scallops. To odmiana pomidorów z Ukrainy. Odmiana bardzo plenna, to są żółte pomidory w kształcie serca. Pierwsze grono zawiązało się na wysokości 10 cm. W smaku klasyczny, żółty pomidor, słodki, w zasadzie bez kwasku, z cienką skórką. Dla mnie troszeczkę za łagodny, za mdły. Ja lubię intensywne pomidory. Niemniej, jeżeli ktoś lubi słodkie, takie delikatne pomidory, bardzo polecam. Jest to odmiana bardzo plenna. Owoce mają cienką skórkę. U mnie 4,5 na 10. Na koniec 2 odmiany Sofii Sakowej. Pierwsza z nich to Victoria's Salute. Jest to odmiana wypuszczona na rynek w 2024 roku, więc nie tak dawno. Po owocach, które mam, śmiem sądzić, że jest nie do końca ustabilizowana, ponieważ owoce według opisów tej odmiany powinny być w kolorze burgundu z zielonymi paskami. U mnie ten pomidor jest po prostu zielony. Mnie ten pomidor, delikatnie mówiąc, smakiem nie zachwycił. Poza tym ten krzak ma coś takiego, że owoce są bardzo długo twarde na krzaku, a potem z dnia na dzień miękną i bardzo szybko trzeba je zebrać, żeby wręcz nie były takie sfermentowane w smaku. Jest dość plenny, ale no u mnie
Smak nie zachwycił mnie w ogóle, dlatego no jeżeli chodzi o tutaj kryterium smaku, no to 2,5 punkta, ale jest to odmiana bardzo odporna. Pineapple Sergeant Ruddy. To jest pomidor, który odczarował troszeczkę tę odmianę sofii sokowej, jeżeli chodzi o smak. Smak jest genialny. To jest pomidor bicolor. Coś pomiędzy ciepłym żółtym z takimi maziajami czerwonymi, z ramionami w kolorze antocyjanu, ale tak jakby ktoś gąbką farbę odbił. Krzak jest bardzo odporny, mimo tego, że przez cały sezon wyglądał jak zdechlak, ale do tej pory nie ma żadnych plam, żadnych oznak chorób. No, plonuje przez cały w zasadzie sezon. W smaku jest przepyszny, naprawdę. Podsumowując, sezon pomidorowy był dość trudny. Nie obyło się bez chorób grzybiczych, ale i tak udało się zebrać prawie 200 kg pomidorów z 44 krzaków. Planuję zrobić topkę podsumowujący cały sezon z moimi ulubionymi odmianami pomidorów. Jeszcze nie wiem, czy to będzie top 5 czy top 8. To będą odmiany, które najbardziej mnie zaskoczyły i które z pewnością powtórzę w którymś z sezonów. Na pewno jestem zachwycona Honey Avenue z Łotwy oraz Purple Jeets. Także oglądajcie, komentujcie, zadawajcie pytania w komentarzach. Jestem także ciekawa Waszych ulubionych odmian pomidorów. Do zobaczenia!